Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Austrii, jesteśmy pod ziemią, jesteśmy w pewnym obiekcie. Kiedyś to była niemiecka fabryka łożysk, z tego co udało mi się ustalić. Jest tutaj łącznie około 8 km tuneli, tak słyszałem. Wejście, jak widzieliście, nie było zbyt łatwe. Chcieliśmy to Państwu pokazać. Mogliście być razem z nami w czasie tego trudnego wejścia. A dalej zobaczymy, jak to będzie. Będziemy chodzić, będziemy spacerować, będziemy pokazywać Państwu, co tutaj można jeszcze znaleźć. Zostawiamy nasze obozowisko i idziemy zwiedzać. Tutaj jest taka strzałeczka na suficie. Jakbyśmy nie wiedzieli, gdzie jest wyjście z powrotem, to jest to oznaczone. W prawo kończy się korytarz B i tam była wentylatornia. My weszliśmy do łącznika pomiędzy korytarzem A i B. Pierwsze wrażenie jest takie, jakbyśmy byli na dworcu międzyrzeckiego rejonu umocnionego, tylko nieco zawalonym. Czyli jest takie dość podwyższone, szerokie, ale tutaj mamy odsłoniętą gołą skałę, czy właściwie piasek. Grzesiu mówi, że to piasek, co by się w sumie zgadzało z tym, że tutaj to wszystko leży. Przez podobny tunel tutaj wchodziliśmy. Zobaczcie, jakie wielkie hale. To jest ponoć około 12 metrów, czy 10 metrów wysokości i 12 szerokości, chyba jakoś tak. A to na innych filmach widzieliśmy właśnie taką drabinkę prowadzącą do góry. Nie wiemy do końca, gdzie ona prowadzi. Ponoć tu kiedyś było wejście. A obecnie ponoć jest niedrożne, no ale drabina jest nadal, chociaż nie jest zbyt zachęcająca. Ja bym tam nie chciał wchodzić, szczerze mówiąc. I cieszę się, że mogliśmy wejść tym przyciskiem. A co tu jest napisane? Nie wiem, co to jest, ale może coś, że jest nieczynne. Potem to przetłumaczymy. W międzyrzeckim rejonie umocnionym też są takie liczne napisy, co oznacza, że tutaj dużo ludzi wchodziło, choć wydaje się, że to wejście, no nie jest zbyt łatwe, nie? Aczkolwiek kiedyś ono mogło być lepsze, ponieważ według posiadanych przeze mnie informacji kiedyś ten obiekt był dostępny. On został zasypany dopiero w latach 90. i te napisy z wcześniejszych lat no pewnie powstały w czasach, kiedy to wejście było tutaj swobodne, łatwiejsze. Obiekt został zasypany, ale jak to zwykle bywa, grupa pasjonatów no, próbowała go odkopywać i tak to jakoś szczęśliwie się dzieje, że ciągle ktoś to zasypuje, odkopuje. Podobnie trochę jak w międzyrzeckim rejonie umocnionym. A tu jest nawet łatwiej, bo nie trzeba nic wysadzać, wystarczy tylko wykopać trochę piasku. Dowiedziałem się też, że w latach 80. i 90. przyjeżdżali tutaj neonaziści i no, jakieś zgrupowania tworzyli. Nie wiem, czy coś świętowali. Trudno dojrzeć, co to dokładnie wtedy było. Natomiast co jest bardzo ciekawe, to dzisiaj właśnie jest 20 kwietnia, a 20 kwietnia urodziny ma właśnie były przywódca III Rzeszy, pewien austriacki artysta plastyk. Zastanawialiśmy się, czy kogoś tutaj spotkamy w ten dzień, ale na razie nikogo nie ma. Nie ma ani neonazistów, ani policji, ani póki co no, nikt się tutaj nami nie interesuje. Grzesiu, a ta linka na ziemi to do czego mogła służyć? Słuchajcie, to jest tak, znacie bajkę o Jasiu i Małgosi, która rzucała okruchy? Tak zaznaczono drogę, ale tak powiem wam taką ciekawostkę. W latach 90., jak zaczynałem chodzić po szczecińskich schronach jako dzieciak, wzięliśmy z kolegami żyłkę. No i dzisiaj te schrony są dla mnie pestką, ale wtedy wydawały się mega labiryntami i ta żyłka nam się przerwała. Wyobraźcie sobie, z jedną małą świeczką, dzieciaki z zerwaną żyłką, nie możemy znaleźć wyjścia. To były emocje. No ale dzisiaj też były, nie powiem. Nie wiadomo, czy obiekt został wysadzony, czy to się zawaliło samoczynnie, no ale beton to tak łatwo nie pęka, co widać w międzyrzeckim rejonie umocnionym, który ma już prawie 100 lat i stoi właściwie poza miejscami, gdzie jacyś debile szukali skarbów i rozkuli ściany. No to tam no, nic się nie zawaliło, nie? A tutaj tych uszkodzeń jest całkiem sporo, więc może ktoś to próbował z jakiegoś powodu wysadzić, żeby ktoś tu się nie dostał. Ale niektóre te te fragmenty betonu wiszą na słowo honoru. Strach wchodzić. Ale widać, że sporo ludzi tu było, są strzałeczki, wszystko jest oznaczone. My mamy mapę, choć obiekt jest dość skomplikowany, to znaczy jest dużo tych przecznic, ale z mapą i z doświadczoną osobą ogarniętą to jest szansa, że tutaj się nie zgubimy. A tu widzę, że Marek penetruje jakieś dziury. I co tam, Marek?
Co tam, Marko, był skarb, czy nie było? Nie było. Techniczny tunel, no właśnie. Tylko bursztynowa komnata. No, najczęściej jest tak, że skarbu nie ma. Jest po prostu proza życia, czyli właśnie jakiś tunel na rury albo na coś. Nie jest tak łatwo z tymi skarbami. Ale wielkie hale. Skoro tutaj była fabryka, no to pewnie stały tu jakieś urządzenia, czy to konkretnie. Niestety informacje są na ten temat bardzo ogólne, no tym bardziej, że od kilku lat, czy kilkunastu, właściwie 30, obowiązuje tutaj całkowity zakaz wstępu i no plus minus jest to pilnowane, żeby nikt tutaj nie właził. Wiadomo tego, że obiekt budowano w roku 1944, wtedy rozpoczęto jego budowę i budowany był rękoma więźniów pobliskiego obozu koncentracyjnego. Obóz jest kilka kilometrów stąd i z tego co czytałem, około 15 tysięcy osób, 15 tysięcy więźniów budowało to miejsce. Doszliśmy do wielkiego skrzyżowania. Patrzcie, tu jest jedna wielka hala. Tutaj jest druga, tam chyba widać lutnię w tle, czyli była tutaj jakaś wentylacja. Zresztą nadal tutaj powietrze jest świeże, mimo że obiekt jest zamknięty i wejście jest dość wąskie, to nie ma takiego wrażenia, jakoby tu było duszno. I patrzcie, tu jest beton, a ta część, po tej stronie też jest beton. Ta, z której przyszliśmy, też jest betonowa. A teraz idziemy do części, gdzie betonu nie ma. Kolejną ciekawostką, na jaką natrafiliśmy, są te otwory w tym piachu. Z jednej i z drugiej strony. Widzicie, tu jest jeszcze kawałek belki. Są to naturalne rusztowania. Wydrążono tutaj dziury, włożono belki, kuto najpierw ten dolny chodnik, wkładano belki i można było kuć wyższe partie. Tak robili już średniowieczni górnicy. Czyli widzicie, te metody górnicze tak naprawdę nie zmieniają się od lat. Grzesiu to zawsze wszystko wie. Patrzy na jakieś podziemia i wie, do czego co służyło, co wynika z tego, że po prostu Grzesiu był już w tylu podziemiach, tylu schronach, tylu kopalniach, że on to po prostu rozpoznaje, bo te zagadnienia się powtarzają. A nam cały czas towarzyszy biała linka, dzięki której się nie zgubimy. Ktoś tutaj odwalił kawał dobrej roboty, żeby turystom było łatwiej. Ale pewnie tych turystów nie ma aż tak dużo ze względu na to, jak wygląda wejście. Jednak no, część ludzi nawet z naszej ekipy się wykruszyła i nie chciała tutaj wchodzić. Zobaczcie, bardzo grube drewno tutaj leży, co może świadczyć o tym, że górnicy, którzy dłubali tutaj, kuli tutaj te sztolnie, używali szalunków. Zresztą zobaczcie, tam u góry, nie wiem czy to widać, widzicie, jest kawałek drewna. Czyli to było kolejny poziom rusztowania. Powiedzmy było na jednym poziomie, wykuli dalej i tak dalej, czyli robili sobie rusztowania i te rusztowanie prawdopodobnie wpadło tutaj do tej wody. Słuchajcie, zobaczcie na ten ocios, on jest cały taki poryty, nie? No. Czyli to są ślady górników, czyli to są ślady po jakichś dłutach. Ale co jest bardzo ciekawe, zobaczcie jak drążono te chodniki. Przypomniał mi się system drążenia Rize, czyli kuto dolny chodnik, kuto na rusztowaniach górny chodnik, a tą półkę potem zawalano. Z racji tego, że tutaj jest piasek, to ta półka jest dosyć gruba. Na Rize są skały, więc ta półka jest dosyć cienka, bo chodziło tu po prostu o wytrzymałość. W piasku drążyło się bardzo szybko i prawdopodobnie mogli tu używać nawet ręcznych narzędzi. W latach 90. w tym obiekcie była nielegalna strzelnica. Miejscowi tutaj urządzili strzelnicę, a tutaj zostały jeszcze po tym łuski z broni myśliwskiej. Na jednym z ociosów natrafiliśmy na bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale jest tutaj wydrążona twarz. Twarz, która jest smutna. Czyżby to była twarz wydrążona przez przymusowego robotnika, który drążył tutaj tą sztolnię? Czy jest to jakiś relikt późniejszych eksploratorów? Tego nie wiem, ale na pewno zasługuje na pokazanie. Tutaj mówią coś, że jest wyjście, ale chyba zasypane. Ale mimo tego zobaczymy, nie, jak to wygląda. I co, było wyjście? Kiedyś może. Kamieniami jest zasypane od drzewa. To jest coś zabetonowane. Tutaj widać jakieś kraty. Aha. I dalej zasypane kamieniami. Choć tak sprawia wrażenie, jakby ktoś próbował. Nie wygląda ono dużo gorzej niż to, w którym wchodziliśmy, no ale jak jest zasypane od zewnątrz, to nie ma o czym gadać. Tu ktoś sobie naustawiał światełek i pewnie robił bardzo ładne zdjęcia.
Zdjęcia piękne, ale niestety posprzątać już nie było komu. A tak nieładnie. Lepiej jak się już takie rzeczy robi, to posprzątać. Jesteśmy w korytarzu zbudowanym z litej skały, czy tam tego piasku, piaskowca, piasku, nazwijmy jak chcemy. A tutaj pojedyncza taka podpora drewniana. Nie jest w najlepszym stanie, ale pewnie ona... Podtrzymywało nasz strop, żeby nie spadł, a w drugiej fazie wykorzystywane już było jako rusztowanie. Ten tunel na pewno tak był drążony, bo początek jego jest autentyczny. A tutaj właśnie mamy to, co leżało tam. Po 80 latach zostało tylko to. Ale mimo, że skała jest taka raczej mało trwała, to nic na ziemi nie leży. Grzesiu, powiedz naszym telewizom, skoro ta skała jest taka słaba, to dlaczego nic tutaj nie leży na ziemi? Znaczy, trudno mi na te pytania odpowiedzieć, ale pamiętajmy, że jesteśmy wewnątrz ogromnej góry. Takie same góry znajdują się w Szczecinie, ale nie takie duże. I tam ten piach jest bardziej sypki. Myślę, że nacisk góry przez miliony lat spowodował, że ten piasek jest zbity jak skała. I dlatego tutaj panuje też duża wilgotność. Wy tego nie czujecie, ale jest tutaj naprawdę bardzo wilgotno. Ten piasek jest mokry i może tylko dlatego, bo nawet te zmurszałe drzewo o tym świadczy, że tu jest duża wilgoć. Więc pewnie dlatego to się jeszcze nie obsypuje. Ale pamiętajcie, że widzieliśmy już zawały, więc ten obiekt od czasu do czasu zawala się tutaj. Że jesteśmy w kraju, w którym raczej nie kradną złomu, to udało nam się znaleźć bardzo niepozorny pręt. On jest tutaj u góry troszkę splaszczony, nie wiem czy to widać. I jest to dłuto, którym tutaj ryto. Zobaczcie, odpowiada to otworowi, nie? Zobaczcie jaki ruch wykonuje, jak ten piasek się obsypuje. W jaki sposób więźniowie to drążyli, nie mam pojęcia, ale ta splaszczona końcówka świadczyć może o tym, że mieli jakieś młoty pneumatyczne. Ale jednak są takie miejsca, gdzie trochę skały leży. Pewnie gdzieś to się musiało obalić. No i też drewno. Sporo starego drewna. O, tutaj cały korytarz. Jest tak jakby niżej. Chyba, że to od początku było niższe. To jest właśnie to, dużo niewiadomych. Chciałoby się wam coś powiedzieć, a mogę co najwyżej tak pokazywać mniej więcej co widać. Zresztą mało jest filmów na YouTubie stąd, więc no niejako jesteście na mnie skazani. Wydaje mi się, że filmów po polsku z tego miejsca nie ma. To znaczy jak to oglądacie, to pewnie już jest film Kowala, bo on na pewno zrobi szybciej niż ja, ale w momencie jak ja nagrywam, to nie było tutaj, albo przynajmniej nie wrzucili filmów polskojęzyczni youtuberzy. Dowiedziałem się, że ten korytarz nie zawalił się z upływem czasu, on jest po prostu nieskończony, czyli wydrążyli, opadło, no i tyle, i nie zdążyli po prostu go dokończyć, dlatego ma taki dziwny przekrój, taki trójkątny. Pamiętacie, jak wam mówiłem o sznurkach, że nas prowadzą? A teraz sznurki zrobiły sobie skrzyżowanie. I co? Gdzie iść? My pójdziemy za żółtym. Cienkim żółtym. Ale wielkie są te komory. Ale czy oni aż takich dużych komór potrzebowali do tej fabryki łożysk? A oni takich wysokich hal potrzebowali do tej fabryki łożysk, czy dlaczego one są takie wysokie? To już właśnie mówię. W tych halach, te hale 10-metrowe te wysokości, właśnie tutaj miała odbywać się produkcja. Pamiętajcie, że te hale nie byłyby takie wysokie całkowicie. One by były prawdopodobnie jeszcze przedzielone, no bo trzeba było poprowadzić instalacje, czyli energię, wodę oraz świeże powietrze. Ale też pamiętajcie, pamiętacie fabrykę samolotów z Rammstein? Tam prasy miały wysokość 10 metrów, więc no tutaj mogły też znajdować się takie rzeczy. Ten obiekt jest jeszcze na tyle ciekawy, że są niepotwierdzone informacje o Wunderwaffe. Prawdopodobnie miała się tutaj odbywać też w końcowej fazie wojny produkcja ciężkiej wody, więc jeżeli to by była prawda, to by był prawdziwy hit. Słuchajcie, na naszej drodze znaleźliśmy bardzo ciekawy przedmiot. Ten niepozorny wałek, to jest wałek od taśmociągu. Prawdopodobnie Niemcy wywozili stąd urobek na taśmociągach, a nie za pomocą tradycyjnych kolib. Jeżeli byłby to fakt potwierdzony, to mamy
odpowiedź, dlaczego w tak krótkim czasie udało im się wydrążyć tak duży obiekt. Taśmociąg szybciej wybiera ten urobek. Był to piach, więc na piach bardzo łatwo wrzucać na taśmociąg i go wyrzucać. Z tym Wunderwaffe to ciekawa sprawa, aczkolwiek dużo jest takich informacji, że Niemcy wynaleźli nie wiadomo co, latające spotki i jakieś rakiety lecące nie wiadomo gdzie, aczkolwiek no nie wszystkie te informacje są potwierdzone. A jak ktoś chce coś więcej się dowiedzieć o Wunderwaffe, to na przykład w Muchołapce w Ludwikowicach Kłodzkich jest ciekawa wystawa na ten temat o dzwonie, Die Glocke do podróży międzywymiarowych i tak dalej. A tu już korytarz cały obetonowany. Ale też są jakieś fragmenty drewna, fragmenty metalowe i to tak właściwie nie wiadomo skąd by to miało odpaść. Coś tu nie pasuje, ktoś tu coś naprzynosił. Być może zauważyliście, że część ekipy posiada ze sobą torby i w tych torbach mamy wodery, ponieważ wiedzieliśmy, że część podziemi jest zalana. Początkowo było sucho, był piasek, a już teraz dochodzimy do części, gdzie jest woda i zamierzamy się w te wodery ubrać i dalej już eksplorować ubranym w odpowiednie zabezpieczenie. Zobaczcie, ktoś tutaj zostawił ponton. To znaczy, że wody musi troszeczkę być, no bo raczej nikt pontonem nie pływa po płytkim. My mamy akurat wodery. I co? Wydaje się, że starczą, chociaż no tu jest tak już dość głęboko, ale na to miejsce na wodery jeszcze starczy. Tam ponoć jeszcze jest jakaś odnoga w bok. No zobaczymy. Zalany jest tylko mały fragment korytarzy. Na pewno nie jest to duża część. Tam z przodu widać Grzegorza, widać, że już ten poziom wody ma dużo wyższy, bo my mamy do kolan, a on ma gdzieś już do pasa. Przez nasze przejście woda już się trochę zmąciła i gorzej widać dno. Ja jeszcze je widzę, ale różnie z tym bywa. Czasami jest tak, że jedna osoba przejdzie i jest tylko jedna wielka taka maś. Ale tu na szczęście widzimy. Jest to o tyle ważne, że no może się zdarzyć, że będą czasami jakieś dziury. Jeżeli ktoś w taką dziurę wpadnie, to może sobie zrobić krzywdę, a nawet utonąć, bo jak się woda wleje do woderów, to już nie będzie za fajnie. Ja mam teraz wody do pasa, ale widzę, że moi koledzy z przodu już wyszli, więc pewnie poziom się będzie zaraz obniżał. Tutaj widać pozostałości torów kolejowych o wąskim rozstawie. Tak przynajmniej Grzegorz mówi, a tu wygląda coś, jakby to był peron. Nie wiemy. Prawdopodobnie w tych zalanych częściach mniej ludzi było, więc jest szansa na więcej artefaktów. A tutaj na suficie widać pozostałości muszelek z okresu kredy. Wycieczka fakultatywna. Ja pójdę za Grzesiem i Dawidem. Jeżeli oni się zmieszczą, szczególnie Grzesiu, to znaczy, że ja pewnie też. Trochę się zapadam. Idzie się średnio, bo to są jakieś kamloty wielkie. Ale o, już jestem wyżej. Czekaj, jak on tu stawał? Tu jest belka i jest do góry. Do góry, a nie. Belka, tu jest ciężko, uważajcie, bo jest nie wiadomo na czym stanąć, a nie widać nic. Te szyny, które widzieliśmy przed chwilą, to prawdopodobnie jednak nie były kolejowe, tylko wykorzystywane były do wzmocnienia betonu. I tu widzimy taką jedną zamontowaną. Gdzie my wchodziliśmy? Bo ja nie pamiętam, jak my wchodziliśmy. Tu środkiem, bokiem, tu jest głęboko, no. Ja sobie muszę rękę, muszę uwolnić, bo pewnie są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale tu jest jeszcze spoko, to zaraz Tu jest będzie druga chyba... belka. Tu będzie Będzie niżej zaraz, no. Na razie jest płasko, jest ok. Powolutku w dół idzie. Powoli tu. Jedną przez... Tu jest już głębiej się robi. Uwaga, druga belka tu. O, tylko duża. Tu stoi na belce. Jeszcze trzecia jest belka. Czyli trzecia jest też tutaj. Poczekaj, bo jednocześnie to... Ach, ja sobie przejdę. O, żebyście... No właśnie, już... raczej nie z belką. O, belka jest, no. Poczekaj, przechodzę. I belki się zaraz skończą. A nie, tu jeszcze jest. No. W lewej jest głębiej. Nie idźcie przy lewej krawędzi, nie idźcie. Patrz, Zapomnę tego do końca życia. o! Przy ścianie. Mam dziurę, palcem Trzeba dotykam. kręcić, tam na pewno. Jak ja mam się tą dziurą przejść? A gdzie jest dziura? Już tu, bo ja mam dziurę tu w tym. Woderek. Aha, masz gorzej. No właśnie, a łatki są w torbie, to mi się nie chciał przykleić. To miał mało wody po kolana. No, nie wiadomo na czym, ale jak się złapałem, to po czymś, na czymś stoję. Tu jest trochę dziura, ale nie jest tak głęboko. Poczekaj, zaraz już wyjdziemy na
A, tu już jest, poczekaj. Tu już jest płytko. Tu jest jakaś skrzynia. O, Ja mogę to może ze skarbem. Nie widać tego, bo jest zmącone, ale natrafiliśmy na artefakt. Wow. Prawdziwe, oryginalne drewno z tamtych czasów. No tak, drewna to jest z tamtych czasów dużo, ale to jest ciekawe, bo to jest skrzynia. Ale już chyba ktoś wydobył z niej skarb. Tak. A ja jeszcze nie dotknąłem. Tu po prawej na środku jest dość głęboko. Jakby tu ktoś wleciał, to byłby już duży problem. Ale tu, gdzie my idziemy, jest, wydaje się, przynajmniej bezpiecznie. Choć jak jest woda, no właśnie, zmącona, to nie zawsze widać. Jakiś tunel, w którym nikogo nie było. Ale my idziemy tutaj. Może rzeczywiście tu lepiej w prawo, bo tu są te belki. Nie, czekaj, tu jeszcze się przejdzie chyba. Stoimy właśnie na tablicy rozdzielczej. Te białe rzeczy, które tam widzicie w wodzie, są to porcelany, do których wkręcano tak zwane korki, bezpieczniki. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo zobaczcie, zachowały się jakieś łańcuchy, które oplatają belkę. To wygląda jak urządzenie, które jest odwrócone do taśmociągu, które mógł wsypywać rurowek. Zobaczcie, to jest nubek, a raczej pozostałość, czyli rama, czyli były tutaj te poliwy. A, od tej ramy góra to i tam dalej. Czyli no, nie wiem już jaką metodą tutaj wywożono ten urobek. Może tymi polibami dowożono do danego momentu. Poruszamy się powoli, bo tutaj na ziemi leży dużo różnych rzeczy, na spągu, o które się potykamy. Głównie jest to drewno, ale też czasem jakieś elementy metalowe. O części z nich tutaj Grzegorz Wam krótko opowiedział. A tutaj leży koliba, czyli taki wózek, którym wywożono urobek. Ten korytarz jest ślepy, tu mamy przodek, więc musimy zawrócić i pewnie przejść przez kolejną przecznicę. Przed chwilą mijaliśmy jakieś urządzenie. No i mam też taką pewną teorię, oczywiście niesprawdzoną, jest to teoria, że mogła być to jakaś maszyna, która drążyła też, bo zobaczcie, mamy takie dwa rowy odpowiadające szerokości tego. Może była to jakiegoś rodzaju koparka. Obiekt jest przepiękny, ale nie możemy zapominać, że był drążony rękoma więźniów, robotników przymusowych, którzy cierpieli tutaj każdego dnia, a niejednokrotnie tracili życie. Więc no, zwiedzając takie obiekty, miejmy to też na uwadze. Jakiś czas temu na naszej drodze spotkaliśmy dłuto. Teraz już mamy pewność, że było to tutaj napędzane sprężonym powietrzem. Zobaczcie, jest to oryginalny fragment węża używanego do sprężonego powietrza, czyli były tutaj też kompresorownie. Nie wiem, czy na zewnątrz, czy tutaj. Tutaj nie było żadnych działań wojennych, nie dolatywały tej samoloty, więc taka infrastruktura mogła jak najbardziej być na wsi. Można było tutaj naprawdę upozorować zwykłą kopalnię, bo myślę, że urobek jest to piasek. Był wykorzystywany przy budowie na przykład innych obiektów, no piach jest potrzebny w murarce, w betonowaniu na przykład, tak? Ja nie jestem specjalistą, ale tak mi się wydaje. A tutaj mamy kolejną belkę, która w początkowej fazie miała zabezpieczać, a później być podstawą rusztowania. Tutaj mamy przykład tego, że jednak jeździły te koliby. Są tutaj tory kolejowe. Zobaczcie, mnóstwo oryginalnych narzędzi. Czyli łopaty, jakiś stary but oraz jakieś łomy. Wynurzyliśmy się z wody, teraz chodzimy już po piasku. Ale w ogóle powiem szczerze, że labirynt jest taki, że tu się tyle razy gdzieś skręca w każdą stronę, że ja powiem szczerze, gdybym był tutaj sam, to by było ciężko. Znaczy, jakbym był sam, to bym się skupiał na mapie i bym, no może jakoś się nie zgubił. Ale teraz jak jestem z kimś, kto mniej więcej zna trasę, to na przykład nie mam pojęcia, jak teraz dojść do wyjścia, nie? Tak więc uważajcie, nie wchodźcie tak bez przygotowania, bez mapy to już w ogóle, ale o, tu na przykład jest jakieś oznaczenie korytarza, więc jak ktoś się zgubi, to teoretycznie może się odnaleźć na mapce. A ty, cwaniaczku, z jedną ręką, ale kolega tutaj nie może na to sobie pozwolić. Nie wiem, czy dobrze robię, ale Nie wiem, będzie fajne ujęcie. no nie wiem. Mogę z jedną ręką, ale o tak.
Dziura ma głębokość I się zawali cała kopalnia. metra, więc... No. Jestem. Na jednym z filmów na YouTubie właśnie widzieliśmy, jak pewna ekipa tutaj przechodziła. Oni nie mieli woderów, mieli zwykłe buty, jakoś tam to przeszli. Zresztą my też jakoś udało nam się przejść powyżej. Bo jak widzieliście, jesteśmy w części opiaszczonej, ale jeszcze takiej wodnistej. O, jakieś strzałki, których nie rozumiemy. Ten obiekt jest na planie zbudowany w ten sposób, że są właśnie korytarze pod kątem prostym, co no może być pewne ułatwienie, ale też i utrudnienie, no bo wszystkie te skrzyżowania są do siebie podobne. A wspominałem, że była tutaj podziemna fabryka, a czy zastanawialiście się w ogóle, po co drążyć pod ziemię i budować tam fabrykę, czy nie lepiej zbudować na powierzchni? No, w normalnych warunkach tak by pewnie było, ale nie w czasie II wojny światowej, kiedy już rozpoczynały się naloty. I po prostu Niemcy wiedziały, że jeżeli nie schowają pewnych produkcji pod ziemię, to niestety grozi im to, że dana fabryka będzie zbombardowana, a tam jest jakiś otwór do góry. Jakieś dodatkowe przejście, by trzeba drabinkę powiesić i można by spenetrować, ale nie dzisiaj i nie na pewno my. A my wróciliśmy do naszej bazy, do miejsca, gdzie przebieraliśmy wodery i zaraz pewnie będziemy z powrotem się przebierać w buciki, przejdziemy przez suche części i dojdziemy do mokrych, jakby po drugiej stronie tego systemu. A teraz przerwa na piknik. Tutaj dalsze pozostałości strzelnicy z lat 90. Łuski po nabojach. Strzelnica ta działała ponoć nielegalnie, ale no, skoro działała, to jakoś ci ludzie tutaj wchodzili normalnie. Raczej nie jakimś takim przyciskiem jak my, tylko musieli wchodzić drzwiami, bo z bronią to chyba było ciężko. No ale zostało trochę śmieci jeszcze po nich. Korzystając z przerwy, chcę wam pokazać, jaką drogę już przebyliśmy. Jest godzina 13:20, a weszliśmy do 10, to jakieś 3,5 godziny. Tak drogę pokonywaliśmy jak tutaj przez ten najgorszy przycisk. Tutaj szliśmy do tunelu, który idzie pod górę, jest zawalony, prawdopodobnie miało być wyjście. Tak. Tu. I tu doszliśmy do tego zalanego, czyli ta końcówka to jest taka, widzicie, kropki naciepane. To są te tunele zalane, które zwiedziliśmy. Zostało nam jeszcze jakby ten rejon tutaj do zobaczenia. No i w niego będziemy się udawać. Budowę tego obiektu rozpoczęto w marcu 1944 roku. 14 000 więźniów obozów koncentracyjnych zostało zmuszonych do wykonania 7 km tuneli. Zginęło około 5 000 osób. W pobliskim obozie wybudowano krematorium, aby radzić sobie z ogromną ilością zgonów. Główne tunele miały mieć 10 metrów wysokości i od 200 do 400 metrów długości. Prostopadle do nich miały przebiegać 24 tunele poprzeczne, z których rozpoczęto budowę 15, a ukończono 8. Każdy tunel poprzeczny ma 450 metrów długości. Budowa trwała do kwietnia 1945 roku. 8 maja 1945 roku wojska radzieckie podjęły próbę wysadzenia tuneli, ale ostatecznie Rosjanie się wycofali, pozostawiając podziemia otwarte. Wejścia zasypano w połowie lat 90., ale były one wielokrotnie rozkopywane, w czym zapewne i my mieliśmy skromny udział. I tu połączenie. Część taka goła skała i betonik. Znowu wielkie skrzyżowanie. A tu zasypało, no właśnie. A tam do góry jakiś tajny kompartment. Ciekawe, co tam jest. Pewnie nic, ale czy znajdzie się śmiałek, który by tam wszedł? Potwierdza się to, co mówiłem, czyli te alarize, tak? Czyli będziemy mieli tutaj drugi poziom obudowany. Już tu jest zaczęte, czyli są górą szłyby jakieś instalacje i prawdopodobnie te otwory są po to, żeby je z powierzchni wprowadzić tutaj. A ta betonowa część po prostu by oddzielała ten korytarz. Byłyby to 2 poziomy chodników. Ta ściana świadczy też tutaj, że jesteśmy w jakimś rejonie maszynowni, bo takie ściany działowe na przykład mogły służyć do ustawiania szaf tutaj lub jakichś pomieszczeń. No. Wszędzie są drogowskazy, żeby się nie zgubić. Aha, taki znak był przy wejściu. To pewnie to jest właśnie kierunek na wejście. Wyjście obecnie dla nas. Pewnie dlatego wycieczka tam idzie. Na linii Martinota mieliśmy oznaczenie
Tutaj mamy trochę inne. No, trochę inne, tak. No, inny obiekt, inny kraj, inne oznaczenia. Ale mamy tutaj, to jest podkład kolejowy. Aha. Tutaj do tego były przykręcone szyny. No wiesz. No tu się obsypuje przynajmniej. Widać, że tu spada, nie? Do tego piachu i do zajdźwiki wszystko. Na słowo honoru. Nawet widać takie zagięcie, nie? Widzicie taki łuk. Taki łuk i to po prawej. Jak to mówią, myśmy tego nie nasypali, to spadło z tej góry. Tutaj też wszystko oznaczone. Różne literki. I tu znany nam znak, którego nazwy nie będziemy wymieniać. Ale w tym obiekcie tak oznaczone jest wyjście. Ktoś taki miał pomysł i tak sobie to oznaczył. Wspominałem wam na początku o nazistach, że dzisiaj są urodziny tego słynnego austriackiego malarza. Ale na razie nikogo nie spotkaliśmy. Zobaczymy, czy ktoś będzie na zewnątrz. Pewnie już to miejsce nie cieszy się taką popularnością. Choćby z racji trudności wejścia. Myślę, że neonaziści znaleźli sobie jakieś ciekawsze miejsca, by celebrować tę postać, która w Polsce raczej nie cieszy się dużą sympatią. Wow. Piankowy rdzeń, czyli wydłubano część tunelu. Może, bo ma takie u góry, widzicie, elki, może tam się opierały jakieś deski. Zaraz spróbujemy zweryfikować. Zobaczcie, tutaj bardzo fajnie, bo oni go tutaj przebili na wylot. Pytanie, w jakim celu? Aha, ale zobaczcie, bo tam jest jakiś tunel. Czy jakaś maszyna, która musiała wykonywać jakiś większy ruch, żeby tutaj mogła się zmieścić? No nie mam pojęcia, nie będę zgazywał. Środek tego klocka jest dostępny, można tutaj wejść. Pozostały tu takie otwory, które, tak jak Grzesiu wcześniej mówił, służyły do tego, żeby postawić tutaj jakieś rusztowanie i żeby w przyszłości rozebrać tę górę. I pewnie tak chciano zrobić, no ale tego nie dokonano. A tu jeszcze wam pokażę takie, to wygląda na taką roślinność, która tutaj rośnie pod ziemią, tak się roznosi, może jakiś grzybek. I już blisko do wyjścia. A jakbyśmy się zgubili zupełnie, to pamiętajcie o sznurku, który nas prowadzi. Ciekawe, kto to zadbał o to wszystko. Czy to lokalsi? Pewnie tak. Może neonaziści, ale pewnie nie. O, latareczka już mi zdycha, przygasa. O, do linki białej dołącza nam niebieska. I tak się chyba zaczęło, nie? Wchodziliśmy chyba z tymi dwiema. O, biała się skończyła, ale niebieska idzie już do wyjścia. No jesteśmy. Oto wyjście. A tu jeszcze wam coś pokażę. Tu ktoś zrobił jakąś taką ala rzeźbę z kamienia. Ktoś tam miał fantazję. Jeszcze tylko musi się 20 osób tędy przycisnąć i już będziemy wszyscy na dworze, na zewnątrz. Można? Ole kurwa, O, ale sarenka. o tak wyskoczył. No to na czas będziemy robić. Poczekaj, za plecakiem. Wiesz co, najpierw niech przyciągną plecak i ty za plecak. Komu się spieszy? Dobra, ja mogę wyjść. Kto ma pociąg? Dobra, możesz ruszać. Od razu za tym, za plecakiem. A w ogóle jedno GoPro to byśmy przyczepili do takiego worka. I wiesz, taki worek się sam sunie. Dobra, dawaj! Już! Już! Ile tam jeszcze toreb zostało? O kurwa. Geologa, torba. Zbierasz kamienie. Ja to się zastanawiam, co to ja to mam, nie? No właśnie. Na pewno sporo piasku przy woderach. Już! Torby następne. To ja mogę dorzucić? Oj, przeklinają tam frontowe linka. Wiesz, no mam sporo akumulatorów, nie? To swoje waży. Samochodowych chyba. 90 amperogodzin. Do samochodu elektrycznego. Z rozbitej Tesli. Wiesz, bo miałem taką sytuację, że kiedyś mi się Tesla rozkraczyła i teraz zawsze noszę ze sobą w plecaku. Nie chcą oddać liny. Już! Już! No, aczkolwiek to jest torba tylko do tego, więc jak będzie piasek, to sobie wysypię zaraz, więc się też nie... Będą wiesz. No wiem, no jak wciągną cały piasek, no to wyczyszczam przejście, to plus. Dobra!
Nie, oni rzucają chyba tymi torbami. Czułem się jak na lotnisku. Ludzi! Brakuje im ludzi. Dobra, idę. Idę. Ciągnęło? Torbę, tak, poleciała. Ty, Monika, tego Popnij tę torbę. Nie szkoda z tego polaru, masz czysty. Weź go zdejmij jeszcze. Czysty. Ale fajnie się wchodzi. Siła ciążenia ci pomaga. Torba! Nie popchnę jej przecież. No, tu wieje ładnie, wiecie? Tu normalnie wiatraczek by się kręcił. Ja tej torbą mogę iść, nie właściwie? Nie? No tak. Mogę iść chyba. Najwyżej. Nie się popchnie. Idziemy za torbą. Nie wchodzi się w te. No dobra. Ciągnąć. No nie, bo tak miała jak torby. Ale co mam zrobić? A wszystkie torby już są? Prawie wszystkie. No chyba tylko zostały te, co tam są ludzie. No bo nie przejdziesz teraz do torby. No dobra, ale do was dojdę, nie? Czy nie? No, musiałbym wejść. To co mają robić? Co mam im krzyknąć? Żeby torbę jeszcze podali, wtedy będziemy wychodzić już spokojnie. Czyli możesz pociągnąć i dać torbę. A ty spróbuj się jakoś tak między mną tutaj najwyżej. Ale niech się wstrzymają No z czym się mają wstrzymać? z wychodzeniem póki torby wszystkie. Czyli dajcie torbę, a nie ludzi. Czyli mogą ciągnąć, tak? To? Tak. Można ciągnąć kabel. Możesz ciągnąć kabel. Możesz Aha. Dobra, to jest ostatnia, ciągnij. Aha, dobra. No. Dobra, ciągnę. Ja też ciągnę. Patrzymy, a tu człowiek. Uważaj. Mówią, że ostatnia torba. No to ja już wyciągam tą torbę i wychodzę. To jak ostatnia torba, to chodźcie. Tak, już idziemy. No to ja też już się to wyczołgowuję. Ja spróbuję tą torbę. W tą stronę to idzie jak... No właśnie. Popychać nie trzeba. A teraz tu już jest. Dobra, śmiało. Tu już jest wysoko, jest lajcik. Tak to można iść. Już jest okej. No. Dawaj. Tak więc, drodzy telewidzowie, dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Nie widzicie za dużo, bo widzicie głównie światło mojej latarki, ale wybaczcie, muszę widzieć, gdzie idę. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku z kanapowcami. A gdzie te torby dojechały? Oni by je na powierzchnię wyjęliście, czy co? Aha. Kogo to?